Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam, jak sprawdziłem falownik, czy dokładnie produkuje tyle energii, ile pokazuje na wyświetlaczu, ale też sprawdziłem, ile produkuje mocy biernej oraz chciałbym pokazać Wam, jak wygląda problem, kiedy nie zauważymy, że mamy dość dużą moc bierną i wtedy nasza faktura za prąd może wzrosnąć z 2000 aż do 9000 zł. Żeby przeprowadzić eksperyment, skorzystałem z profesjonalnego licznika energii elektrycznej firmy Pozyton. Podpiąłem go bezpośrednio do falownika, także licznik mierzył tylko i wyłącznie produkowaną i pobieraną energię przez falownik. Niestety do dyspozycji miałem tylko licznik, który miał przekładniki 200 A na 5 A, 40-krotne, a jak widzimy tutaj prąd rozruchu mojego licznika to jest 5 mA, czyli najmniejszy prąd, który mógł zmierzyć, to jest 200 mA, ponieważ przekładnik jest 40-krotny, a to daje 46 W, czyli pobór energii elektrycznej mniejszy niż 46 W nie był rejestrowany przez ten miernik, ani też produkcja do 46 W nie była rejestrowana. Codziennie około godziny 20-21 spisywałem dane z licznika, znane nam wartości 1,80, czyli energia, która została pobrana wyłącznie przez falownik Froniusa, 1,8, 1, 2, 3, czyli w poszczególnych trzech taryfach w taryfie G1.3, następnie produkcja również w taryfie G1.3, czyli 2.8.0, jak i 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 i tutaj na chwilkę zatrzymajmy się. Mamy taryfę dwustrefową, dzień i noc, to jest G1.2 oraz taryfę trzystrefową, G1.3, to jest okres nocy, tutaj takim kolorem jasno-zielonym zaznaczyłem, szczyt przedpołudniowy i szczyt popołudniowy. Tutaj są te godziny dla lata. Zimą szczyt popołudniowy zaczyna się wcześniej, bo już o godzinie 15. Ale tak naprawdę fotowoltaika produkuje przede wszystkim energię latem. W związku z tym wystarczy, że zajmiemy się tym okresem. Szczyt przedpołudniowy mniej więcej pokrywa się w taryfie G1.2 i G1.3. Tutaj mamy różnicę, bo w G1.2 mamy już szczyt popołudniowy od godziny 15, a w moim przypadku od godziny 19. Ale też widzimy, że w G1.3 okres jakby taryfa nocna najtańsza znajduje się mniej więcej pod taryfą, pod szczytem, czyli możemy przyjąć, że mniej więcej to, co mój licznik zliczył pod pozycją 2.8.3 odpowiada szczytowi popołudniowemu, 2.8.1 odpowiada w G12 szczytowi temu. Od razu Wam zdradzę, że 40% wyprodukowanej energii falownik zliczył między godziną 7 a 12, 60% produkcji energii między godziną 13 a 18. W pozostałych godzinach równo 0. Gdybyście mieli taryfę G12, a większość z Was, jeżeli nie macie G11, to macie G12, w Waszym przypadku taryfa nocna jest między 13 a 14 i w tym czasie falownik troszkę energii wyprodukuje. Ostatnia ciekawa informacja związana z taryfą G1.3 to jest to, że w okresie pozaszczytowym cena energii elektrycznej, przesyłu i energii to jest tam jedynka, w taryfie poszczytowej trzykrotność, a przedszczytowej czterokrotność. Czyli jeżeli tutaj energia kosztuje załóżmy 20 groszy, tu będzie kosztowała 80 groszy, a tutaj 60 groszy. Taka mniej więcej jest ta zależność w cenach. Następnie spisywałem moc bierną indukcyjną, zarówno jeżeli chodzi po stronie pobranej 580 i 880, jak i po stronie oddanej 680 i 780. Tu jest taka bardzo fajna ściąga. Mamy pobór energii elektrycznej, czyli jeżeli my tylko pobieramy energię elektryczną, rejestrowane jest to w liczniku jako 180, ale oczywiście w
tym momencie możemy również produkować, pobierać, tworzyć moc bierną. Jeżeli to będzie moc bierna indukcyjna, zostanie ona zliczona w 580, czyli nad tą kreską. Jeżeli to będzie moc pojemnościowa, zostanie zliczona w 8,80. Za tą moc płacimy bardzo duży rachunek. Za przekroczenie pewnego procentowego stosunku między tym poborem a tym poborem płacimy też karę. W przypadku, kiedy jesteśmy producentem energii elektrycznej, a mój falownik przede wszystkim był producentem energii elektrycznej, to mamy oddawaną moc do sieci energetycznej, to jest rejestrowane jako 280 i w tym momencie również możemy wytwarzać moc bierną indukcyjną. 680 to jest pojemnościowa i 780 to jest indukcyjna. Na prawo mamy tylko i wyłącznie wartości związane z poborem, na lewo wartości związane z produkcją. Zakład energetyczny niekoniecznie patrzy na 580 i 680, ale może też sumować te wartości i wtedy ma wartość z 380. Te dwie pozycje im się sumują i wyświetlają je sumarycznie. Sytuacja w drugą stronę jest tutaj. Te dwie wartości się im sumują i wyświetlają to jako 480. Tak samo jak zakład energetyczny, jeżeli nie mamy umowy z nimi na produkcję z fotowoltaiki, to wartość 280 i 180 może sumować w miejscu 15,8.0. Zastanawiałem się, czy zakład energetyczny obciąża firmy za 6.8.0 i 7.8.0 i znalazłem u moich widzów tylko jedną fakturę, gdzie była produkcja fotowoltaiczna i była wysoka kara za produkcję mocy biernej, ale nie było tam mowy o tych licznikach, a tylko o tych dwóch licznikach. Proszę zobaczyć, mamy pobór energii elektrycznej. Od 30 kwietnia, czyli za cały maj, pobrano 3695 kWh. Za cały czerwiec pobrano 3729 kWh. To jest pobór. W tym samym czasie wprowadzono do sieci energetycznej 4706 kWh i 3554, czyli mniej więcej pobór i wprowadzenie się wyzerowały, ale pojawiła się energia bierna pojemnościowa, czyli 8.8.0 w wysokości 5000 kW za maj i prawie 6000 kW za okres czerwca. Tutaj jest rozliczenie i klient musiał zapłacić za 1642 kWh energii elektrycznej, czyli policzmy sobie, że około 1000 zł. Około 1000 zł, gdyby nie to, że miał bardzo wysoką energię bierną pojemnościową. Tutaj ona się pojawia w fakturze za maj i za czerwiec w wysokości 3700 zł za maj, 4192 zł za czerwiec. Gdzie za energię elektryczną płaci 400 zł, za jeden miesiąc 400 za drugi. W sumie do zapłaty 9633 zł. Spodziewał się rachunku rzędu 600-700 zł, otrzymał 9632 zł. Tak jak mówiłem, zakład energetyczny wziął pod uwagę tylko 8.8.0. Co nie zmienia faktu, że mogą równie dobrze czytać 4.8.0, jak i 3.8.0. Wróćmy jednak do mojego falownika i licznika prądu, który zamontowałem. Codziennie spisywałem, a dokładnie codziennie nagrywałem na komórkę wynik, jaki pokazywał się na liczniku prądu. I proszę zauważyć, że 1.8.0, czyli pobór energii elektrycznej, jest taki sam. Mimo że mój falownik był cały czas podłączony do prądu, cały czas aktywny, na noc nie wygaszał się, licznik prądu nie zarejestrował ani razu poboru energii elektrycznej. Oczywiście nie możemy tutaj mówić, że to jest perpetuum mobile, licznik chodzi bez poboru energii elektrycznej, ale przypominam, że poniżej 46 W
ten licznik nie rejestruje poboru energii elektrycznej. Czyli wiem, że Fronius na pewno pobiera mniej niż 46 W energii elektrycznej w okresie, kiedy nie produkuje energii elektrycznej. Ile pobiera? Za chwilkę o tym powiem. Jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, tutaj widzimy, że wartości się zmieniają. Tak jak mówiłem na początku, w taryfie 281 jest dość duży wzrost poboru, wzrost licznika. Należy te wartości pomnożyć razy 40. W przypadku 282 jest to bardzo mały wzrost. No i 283 też jest wzrost. Tu mamy 40%, to mamy 60% całej produkcji energii elektrycznej. Jak wygląda prąd bierny z mojego licznika? 580 całkowicie stało w miejscu. 680 stało w miejscu, ale tu mamy wzrost. Potem powiem, skąd się ten wzrost wziął. 780 była minimalny przyrost i 8,80, czyli moc bierna pojemnościowa przy poborze stała w miejscu. Tutaj porównywałem produkcję z nasłonecznieniem, z produkcją z innego falownika, ile procent produkcja u mnie przebywała, ile się zmieniało. O tym za chwilkę opowiemy, ale proszę zobaczyć, tu mamy cosinus 0,9. Tak, po kilku dniach eksperymentu zmieniłem ustawienia falownika w taki sposób, że produkował moc bierną o cosinusie 0,9. Jest taka możliwość, czasami to robią celowo monterzy, czasami ktoś niechcący ma złe ustawienie na falowniku. Ja to zrobiłem ręcznie. Tu mamy rozpisane poszczególne dni pracy falownika, licznik, pozyton, ile energii naliczył wyprodukowanej w kilowatogodzinach. Tutaj mam to, czym chwalił się Fronius. Proszę zobaczyć, że różnica między tym, co wskazuje licznik elektroniczny, a tym, czym chwali się Fronius, jest na poziomie niecałego 0,6%. Wtedy, kiedy słońce świeciło, kiedy naprawdę tej energii było dużo. Skąd taka różnica? Na samym początku te 45 W, które produkuje już Fronius, nie jest zliczane przez licznik, także ta różnica rzędu 260 Wh jakby jest właściwa i może mieć miejsce. Także tutaj absolutnie nie można powiedzieć, że Fronius pokazuje jakiekolwiek wartości zawyżone. Są bardzo dokładne i te różnice, te błędy po pierwsze wynikają z niedokładności sposobu pomiaru na moim liczniku. Licznik był za mało czuły. Po drugie też licznik miał błąd rzędu 1%, a widzimy, tutaj się wszystko mieści z dokładnością do 0,6%. Drugi eksperyment polegał na tym, że w tym samym czasie spisywałem wyniki z mojego Froniusa 5 kW, ile on energii wyprodukował. Widzimy, że mój domowy Fronius 8 kW produkował od 12% do 50%, 54% więcej energii niż ten Fronius 5 kW. One są od siebie oddalone o około 6 km, z tym, że ten Fronius 5 kW jest niezacieniony, wszystkie panele są skierowane dokładnie na południe, nie ma żadnych kominów i one są pod kątem 30 stopni, optymalnych dla okresu letniego, a ten Fronius ma dach pod kątem 40 stopni i przez to wydajność, produkcja w okresie letnim jest dużo gorsza, ale widząc to wszystko, widząc tą produkcję, widząc, że energia bierna, bo taka też wystąpiła, ale tylko bierna pojemnościowa, mamy 7.8.0, pojemność bierna indukcyjna oddana, czyli to, co produkuje falownik. Tu mamy to zsumowane. Proszę zobaczyć 400 kW, 800 kW, 200 kW, 3200 kW.
to są poziomy bardzo, bardzo niskie. 0,04 kW, 28,4 kW. Tak dobrze ustawiony falownik taką energię bierną przy okazji wprowadzał do sieci, ale przestawiłem tego Froniusa dla Cosinusa Phi 0,9 i pojawiły mi się wartości w okresie przejściowym 1,5 kW, potem 7 kW, 8 kW. Prąd bierny pojawił się bardzo wysoki, zaczął wynosić 14% w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej. Wcześniej mieliśmy poziom poniżej 1%, 0%, 0,18, 0,26. Tutaj po przestawieniu Froniusa na inny typ pracy mamy aż 13-14%. Bardzo, bardzo wysoki. Ale co z tego? Bo chciałem sprawdzić, czy zmiana ustawień spowoduje większą produkcję na falowniku energii niż przy idealnym ustawieniu, czyli czy zgoda na dużą produkcję energii biernej poprawi nam wydajność całego układu. Pierwsza rzecz to jest porównanie z tym moim Froniusem 5 kW, który cały czas pracował w tych samych warunkach, tak samo ustawiony. Proszę zobaczyć, że mój domowy Fronius produkował 52% więcej energii niż ten wzorcowy. Wcześniej przed zmianą zdarzyło się 54% więcej energii produkować. Wtedy mój produkował 38 kW, a 24 ten nasz wzorcowy. W tym przypadku 45 kW produkował mój domowy Fronius, a 30 ten wzorcowy. Po powrocie do normalnych ustawień miałem bardzo ładny słoneczny dzień. Produkcja wyniosła 58 kW u mnie, 40 kW na wzorcowym, różnica 47. Możemy przyjąć, że złe ustawienie falownika nie wpływa na produkcję mocy czynnej z tego falownika. Ona jest na takim samym wysokim poziomie za każdym razem. Pojawia nam się tylko prąd bierny w sieci energetycznej, ten szkodliwy prąd, za który być może płacimy karę, a być może nie. Tego nie wiem, nie mam żadnej faktury, która by wskazywała, że zakład energetyczny obciąża firmy karą za ten prąd. Druga rzecz to, czy następuje taki sam wzrost napięcia w sieci energetycznej, kiedy falownik pracuje bez mocy biernej, kiedy falownik nie produkuje mocy biernej, a kiedy falownik produkuje tą moc bierną w bardzo dużej ilości, bo aż 15%. Jak widzimy na danych tutaj, w obu przypadkach napięcie wyglądało mniej więcej tak samo, czyli też nie nastąpił wzrost napięcia w sieci energetycznej w jednym, jak i w drugim przypadku. Jaki z tego wniosek? Że nie ma sensu zmiany ustawień falownika i dzięki tym zmianom nie uzyskamy mniejszego napięcia w sieci energetycznej. Poprzez te zmiany nie uzyskamy też większej produkcji z falownika, czyli więcej energii nie uda nam się wepchać do sieci energetycznej. Jedyne co uzyskamy, to pojawi nam się wysoki prąd bierny produkowany przez falownik. Także sprawdźcie sobie, czy aby na pewno ustawienia waszego falownika są prawidłowe. Ja celowo nie pokazuję, jakie ustawienia są prawidłowe, jakie nieprawidłowe. Nie pokazuję też kodów serwisowych, żebyście sami nie eksperymentowali. Od tego są uprawnieni elektrycy, od tego są instalatorzy fotowoltaiki, żeby oni wam zapewnili, a wy od tego też macie licznik energii elektrycznej, który zlicza wam prądy bierne, zarówno prądy bierne, które produkuje wam falownik, jak i prądy bierne, które produkują wam odbiorniki prądu w domach. Tak jak pokazywałem, 5.8, 6.8, 7.8 i 8.8 to są wartości, które możecie ściągnąć sobie z licznika energii i zobaczyć, czy pojawiła wam się moc bierna z falownika, czyli czy w pozycji 6.8 i 7.8 są jakieś wartości. Jeżeli tam jest 0, to wiecie, że wasz falownik działa idealnie, optymalnie.
Ostatnim eksperymentem, który chciałem zrobić, to jest sprawdzenie, oszacowanie, ile tak naprawdę energii elektrycznej pobiera falownik w okresie nocnym. Mój falownik, jak mówiłem, nie wyłącza się na noc. Cały czas zbiera dane z sieci energetycznej, z licznika prądu, ze stacji meteo. W normalnej sytuacji mógłby się wyłączać, wtedy jego pobór energii byłby bardzo znikomy. Podpiąłem do falownika żarówkę o mocy 100 W. Normalną żarówkę żarnikową o mocy 100 W. O godzinie 20 uruchomiłem tą żarówkę i po bodajże 11 godzinach ją wyłączyłem i uzyskałem tutaj, jak widzimy, pewien pobór energii elektrycznej. Po pomnożeniu, podzieleniu itd. uzyskałem wynik, który wskazał mi zużycie w wysokości 113,68 W na każdą godzinę pracy żarówki. Żarówka pobiera około 100 W, czyli po odjęciu mogę powiedzieć, że falownik nie pobiera więcej niż 14 W na godzinę. Może pobierać mniej, ponieważ też żarówka niekoniecznie pobierała równo 100 W. 100 W to jest wtedy, kiedy mamy zasilanie 230 V. Wiadomo, że u mnie to napięcie jest wyższe, 240 V, więc pewnie pobór prądu przez żarówkę był większy, ale załóżmy, że falownik pobiera te 14 W w każdej godzinie swojej pracy. Wiemy, że w ciągu roku nocy jest średnio 11 godzin, czyli daje nam to 4015 godzin nocnych w roku, razy 14 W wychodzi 55 kWh. Tyle maksymalnie falownik Froniusa jest w stanie pobrać energii elektrycznej na swoje działanie z sieci energetycznej. 55 kWh rocznie, czyli około 25-30 zł. Jakie wnioski z mojego eksperymentu? Pierwszy wniosek taki, że falownik nie produkuje w znaczący sposób energii biernej pojemnościowej ani energii biernej indukcyjnej. Drugi wniosek, że falownik nie pobiera zbyt dużo energii na swoje działanie w nocy. Trzeci wniosek, że w okresie nocnym falownik też nie wytwarza energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej, czyli nie trzeba go wyłączać na noc, żeby nie mieć problemów, jeżeli chodzi o tą energię. Czwarty wniosek to taki, że nie ma co ustawiać falownika w różnych dziwnych krajach europejskich czy światowych, ponieważ jego zmiana ustawień, parametrów innych niż polskie nie przyniesie nam żadnych korzyści, ani napięcie nie zostanie obniżone w sieci, ani nie będziemy mieli produkcji energii mocy czynnej z falownika większej niż mamy. Jedynie może się pojawić energia bierna, pojemnościowa albo indukcyjna, która nie jest wskazana w sieci energetycznej. Piąty wniosek jest taki, że 40% energii falownik produkuje w godzinach między 7 a 12, 60% między 13 a 18. W pozostałych godzinach są to bardzo, bardzo małe produkcje. Ostatni, najważniejszy wniosek. Sprawdzajcie stany waszych liczników, czy wasze odbiorniki prądu nie produkują energii biernej pojemnościowej, bo jeżeli jesteście firma, to zapłacicie ogromną karę za to. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.